Cześć, witam Was w mobilnym studio kanału AVIT. Tym razem jesteśmy na ProAV Competence Days w Krakowie 2025. A moim gościem w tym studio jest... Witajcie, Borys Strączek, firma T-Sensi. Borys, ja w zasadzie powinienem powiedzieć ciao, bo T-Sensi oferuje torta, a po włosku to są ciastka. Dokładnie. Decyzja o tym, żeby wszystko, co związane z marką i jej produktami było związane z językiem włoskim, pozostaje tajemnicą. Nie pamiętam już dokładnie, w którym momencie to się wydarzyło, ale tak jest. Spróbujemy trochę odkryć, przynajmniej rąbka tej tajemnicy. Działacie w zasadzie od roku jako T-Sensi, nie tylko na polskim rynku, ale głównie w Europie. To znaczy zamysł stworzenia marki był związany z tym, że technologia e-paper, która zaczyna ewoluować, powiedzmy, rozwijać się, jest czymś nowym i czymś, do czego, powiedzmy, szukaliśmy jakiegoś dobrego pomysłu, bo wiedzieliśmy, że marki nie za bardzo jeszcze wiedzą, jak go dobrze sprzedawać. I stąd zacząłem rozmowy po prostu bezpośrednie z Sharpem na ten temat i tak się dzieje już od jakiegoś czasu i pracujemy na takiej partnerskiej platformie. To, co Was wyróżnia, to nie tylko to nazewnictwo, tak może trochę żartobliwie zacząłem, po włosku powiedzmy, no, ale chyba też cele, które sobie stawiacie, no bo sam wspominałeś nieraz, że bardzo zależy Wam na partnerach, na klientach w Europie. To prawda, stąd właśnie kontakt z markami bezpośrednio, one mają z kolei ten zasięg jak największy, w zasadzie mówimy o zasięgu światowym i taki był zamysł, żeby spróbować ten produkt sprzedawać jak najszerzej. Stąd właśnie bliska współpraca z producentami ekranów i to było jakby od początku celem naszym i środkiem do zdobycia rynku. I minął rok. Jak udało Wam się to, co zamierzałeś? W jaki sposób już zrealizowaliście pewne cele? W jaki sposób zdobyliście kawałek torta tego rynku? Jakiego rodzaju mieliście zamówienia? Czy mógłbyś coś na ten temat nam tutaj zdradzić? Może zacznę od tego, że dosłownie 2 dni temu podpisałem 3 dotacje z funduszy europejskich, co jest naszym wielkim sukcesem, bo nie spodziewaliśmy się aż takiego wyniku, żeby mieć 3 dotacje, walcząc o jedną co najmniej. Także mamy 3 dotacje, które wspierają ten produkt, dotyczą jego w zakresie zasilania, w zakresie modelu biznesowego i w zakresie samego technologicznie rozwiązania. Mamy już w zasadzie gotowe prototypy własnego systemu zasilania do tych ekranów e-paper, także zaraz jesteśmy już w zasadzie na etapie pierwszej produkcji, pierwszej partii produkcyjnej, około 100 urządzeń już z tym naszym nowym zasilaniem, które będą instalowane w południowej części Europy. Myśląc torta, nie domyślam się, w której części Europy. Jeszcze, powiedzmy, troszkę wyżej, nie tak nisko. Te włoskie nawiązania, one tak naprawdę są pewnym stylem, po prostu to nie jest takie bardzo Włoski design. Włoski design, może też łatwość wymówienia tych słów, pewna unikalność. Szukałem też nazwy, która w jakiś sposób będzie unikalna, stąd miała jakąś treść, stąd tutti i sensi, w skrócie T-Sensi, czyli wszystkie zmysły. Wróćmy jeszcze na moment do tego zasilania, bo to jest bardzo ciekawe. Jako firma proponująca rodzaj ramki do zawieszenia e-paper, proponujecie również na pewne rozwiązanie technologiczne. Na czym ono polega i dlaczego właśnie po pierwsze dostaliście dotacje, a wydaje się też atrakcyjne dla partnerów, z którymi współpracujecie? Po pierwsze zacznę od tego, że może określenie ramka jest bardzo dużym uproszczeniem. Tak naprawdę mówimy o kompletnym systemie, który składa się z części montażowej, uchwytu wielofunkcyjnego,
Do tego jest zasilanie, którym możemy sterować z poziomu platformy CMS. Jest to zasilanie dedykowane do ekranów e-paper, bo na przykład Sharp oferuje ekrany bez zasilania. A wisienką na torcie jest właśnie to wykończenie, obudowy, które są wykonane z materiałów z recyklingu, bo to jest też naszym celem, dążeniem, żeby wpisać się w model cyrkularny i zrównoważony rozwój jest tutaj istotnym też elementem tego naszego całego projektu. Także kontynuujemy to, co też Marki, tak Sharp dziś opowiadał, że drugie życie produktu będzie też ważnym elementem ich oferty i dla nas też jest to coś bardzo istotnego. No tak, wszystkie brandy są sustainable i to jest coś, co jest bardzo modne w tym momencie, ale wróćmy jeszcze do tego zasilania. Na czym ono polega? Jaka to jest propozycja? Dlaczego warto o tym zasileniu pomyśleć, myśląc o, no tak może uprościłem ramki, nie wiem w sumie jakiego słowa użyć, no. Sami jeszcze nie mamy dobrego pomysłu, jak określać ten produkt, bo to jest taki all-in-one, ale myślę, że kiedyś znajdziemy dobre rozwiązanie. Na pewno raczej unikamy określenia. No, ale jeśli chodzi o zasilanie. Wiesz co, przyjęliśmy, że próbowaliśmy, ale zrezygnowaliśmy z rozwiązań uproszczonych typu powerbank, czyli produkt konsumencki podłączony do ekranu e-paper. Stworzyliśmy takie rozwiązanie z własnym układem sterującym, ale żeby mieć taką pełną kontrolę nad produktem, stwierdziliśmy, że musimy mieć kompletne własne zasilanie i zleciliśmy opracowanie właśnie całej elektroniki, sterownika firmie, która specjalizuje się w takich rozwiązaniach i już dziś pokazywaliśmy działające prototypy, które za moment wejdą do produkcji. Także czym one się wyróżniają? No, wyróżniają się tym, że po pierwsze umożliwiamy kontrolę poziomu zasilania ekranów e-paper z poziomu platformy CMS. Są wyposażone w dodatkowy przycisk funkcyjny, który pozwala na zmianę kontentu na zawołanie, na życzenie powiedzmy, bo wiadomo, że ekrany e-paper staramy się, żeby były przez większość czasu wyłączone, czyli żeby nie komunikowały się z serwerem, żeby były w stanie uśpienia. Dlatego mamy tam taki przycisk funkcyjny, który wybudza je i realizuje funkcję, zadaną funkcję. Oprócz tego mamy również tam diodę, która informuje o statusie baterii, no i mamy 4 porty do ogniw bateryjnych o łącznej pojemności 40 000 mAh, co powinno zapewnić zasilanie największym, powiedzmy, ekranom nawet e-paper w przyszłości i zapewnić ich długotrwałą pracę bez zasilania. No, z tego, co powiedziałeś, wnioskuję, że przede wszystkim to wasze zasilanie przedłuża ten czas działania e-paper znacznie. No nie do końca w tym rzecz, bo na przykład Sharp w ogóle nie ma zasilania w swoich monitorach, więc tak naprawdę mówimy ogólnie o po prostu o możliwości uruchomienia takiego urządzenia, jego funkcjonowania. Oczywiście można podejść do tego bardzo minimalistycznie, czyli tylko podłączać prąd na moment zmiany treści, robić to ręcznie. No ale przyjmuję, że integratorzy raczej będą preferowali rozwiązania bardziej zaawansowane i stąd ten system zasilania, który zapewnia jakby dostęp zdalny do tych urządzeń przez może kilka miesięcy, w zależności oczywiście od konfiguracji. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Borys Strączek.